Wiecie, co dziś mamy? 6 marca, czyli urodziny Mira. Zaraz, co? Moje długo wyczekiwane 18 urodziny. Chociaż gdy to nagrywam, jeszcze nie mam 18. Dobra, w każdym bądź razie dzisiaj przychodzę do was ze spontanicznym Q&A. Na wstępie chcę bardzo podziękować za tyle pytań. Nie ukrywam, myślałem, że będzie ich stosunkowo mało, a chyba mamy grubo ponad 20 pytań, czyli jednak ktoś jest zainteresowany, kim jestem. Od razu powiem, że niektóre pytania się powtarzają, więc oczywiście dam wam wtedy więcej niż jeden screen. No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Od kiedy interesujesz się tematyką filmów Disneya w różnych wersjach językowych? Nie mogę dokładnie sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy natknąłem się na YouTubie na wideo z tej społeczności, ale zgaduję, że musiało to być około 2017 roku. Chociaż takie prawdziwe zainteresowanie, którego efektem był później ten kanał, myślę, że pojawiło się dopiero około 2020. Jednak wtedy prowadziłem już inny kanał o innej tematyce i nie chciałem zajmować się chwilowo jeszcze jednym. Jakimi twórcami inspirowałeś się, zakładając ten kanał? Tak szczerze myślę, że wszystkimi. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę Disney Personal Ranking, imię jakiejś dowolnej postaci, no i absolutnie ci wszyscy twórcy, których wideo wam się wyświetlą, zainspirowali mnie i nadal ich subskrybuję, nawet jeśli nie są już aktywni. Jakie języki obce znasz, a jakie chciałbyś poznać w przyszłości? No więc znam tylko albo aż polski i angielski. W szkole uczę się również niemieckiego, ale coś mi nie wychodzi. Myślę, że na razie nie mam jakiegoś innego języka obcego, którego bardzo chciałbym się nauczyć, chociaż ja kocham języki i mógłbym tu wymienić na przykład inne języki słowiańskie, ale przede wszystkim póki co skupiam się na doskonaleniu angielskiego. Czy są jakieś filmy Disneya, które uważasz za niedocenione, przereklamowane? Kiedyś uważałem, że Kraina Lodu jest bardzo przereklamowana i może faktycznie to prawda, bo ja nadal nie jestem wielkim fanem tej historii. Przepraszam, że łamie tu komuś serce. Co do niedocenianych filmów, na pewno Atlantyda i Planeta Skarbów. One są zazwyczaj wymieniane jako te najbardziej niedoceniane i to jest prawda, bo chociaż odstają od reszty filmów Disneya, to ja naprawdę kocham ten klimat i brakuje mi go w obecnym kinie familijnym. Czy masz w rodzinie kogoś, kto podziela twoje zainteresowania? Tak, mam. Mój brat bliźniak, pozdrawiam. Jakie jest twoje najwcześniejsze disneyowskie wspomnienie? W ogóle muszę przyznać, że w dzieciństwie nie oglądałem aż tak dużo tych najpopularniejszych filmów Disneya. Przynajmniej nie w takim naprawdę wczesnym dzieciństwie. Chociaż pamiętam, że widziałem w telewizji Zaplątanych i Mulan, to na pewno na DVD z tych najbardziej znanych filmów miałem jedynie Piękną i Bestię i do niej mam największą nostalgię, ale wydaje mi się, że w pierwszym albo przynajmniej jednym z pierwszych filmów Disneya, jaki widziałem w życiu, to Lis i Pies 2. Jaki jest twój najdroższy aktor głosowy z dzieciństwa? Nad tym pytaniem się dłużej musiałem zastanowić i jeśli chodzi o aktora dialogowego, to myślę, że byłaby to Dominika Kluźniak, która poza Meridą dubbingowała również niezliczoną masę innych postaci i uwielbiam jej głos. Ale tak naprawdę chciałbym tu wymienić jeszcze inną aktorkę, która wcale nie jest znana w świecie dubbingu, ale która wystąpiła w kilku dubbingach do takich tanich filmów animowanych. Mam na myśli konkretnie Magdalenę Dratkiewicz, która nie wystąpiła w wielu dubbingach, ale ja jako dziecko bardzo często oglądałem animowany Tajemniczy Ogród z 1994, w którym dubbingowała główną bohaterkę Mary. Jestem Mary Lennox z Indii. Co to za straszny dom! Mnóstwo pokoi i tyle sekretów. Nic dziwnego, że płaczesz. Nie płaczę. Jak to nie? Ciągle mnie budzisz. Mógłbyś w nocy zachowywać się nieco ciszej. Ale mam tajemniczy ogród, to niesamowite, czarodziejskie miejsce. Mieszka tam drozd, a wszędzie wschodzą krokusy. Latem rozkwitnie tam fontanna róż. Mój tajemniczy ogród będzie tak piękny jak ogrody w Indiach. Zdaję sobie sprawę, że to była po prostu jakaś tania animacja, ale czuję względem niej ogromną nostalgię, a szczególnie do głosu Magdaleny, którego mi bardzo brakuje w dubbingu. Który film Disneya chciałbyś, by został zredubbingowany po polsku, a który wolałbyś, by nigdy nie został zredubbingowany?
To też dobre pytanie i tak naprawdę można się na ten temat rozpowiadać, ale jest jeden tytuł, który dostał redubbing, a ja i tak nadal chcę drugiego redubbingu, bo nie jestem wielkim fanem żadnej z tych wersji i jest to niestety Kopciuszek. Muszę kiedyś stworzyć wideo, dlaczego stary dubbing Kopciuszka mimo wspaniałej obsady i świetnych tekstów piosenek totalnie irytuje mnie swoim okropnym tłumaczeniem dialogów. A później się pojawił redubbing, który naprawił dialogi, ale zepsuł wszystko inne. Wiem, że dubbing Alicji w Krainie Czarów też mógłby być odpowiedzią na to pytanie, ale osobiście to moje guilty pleasure. A co do dubbingu, który wolałbym, by nigdy nie został zredubbingowany, to szczerze Zakochany Kundel, bo ja naprawdę uwielbiam stary dubbing pod każdym względem. Czy jesteś silnym fanem Eurowizji, czy tylko niedzielnym widzem? Ja swoją przygodę z Eurowizją zacząłem w 2020. To była konkretnie Eurowizja Junior, bo wtedy odbywała się w Polsce. I oczywiście byłem bardzo nahypowany i zacząłem wtedy czytać więcej o historii całego konkursu, od jego samych początków. Więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem dużym fanem, ale niestety to, co się obecnie dzieje z tym konkursem, jest po prostu smutne. I chyba dlatego wolę bardziej słuchać o tej starej Eurowizji. Ja generalnie lubię vintage rzeczy. To samo ze starymi dubbingami. Gdyby ktoś był ciekawy, moi ulubieni zwycięzcy to Szwecja 2012, Dania 2013 i Monako 1971. A mój ulubiony wpis polski to Anna Maria Jopek w 1997. Jakie są top 3 kraje z najlepszym dubbingiem twoim zdaniem? Na to pytanie akurat mam mocną opinię, czyli że generalnie moim zdaniem żaden kraj nie dzierży jakiegoś tytułu posiadacza najlepszych dubbingów na świecie. Bo wiem, że każdy kraj ma jakieś złe dubbingi, po prostu niektóre kraje robią ich znacznie mniej od reszty. Skupiając się jedynie na Disneyu, powiedziałbym, że właściwie większość krajów europejskich mogłoby się bić o miejsce w moim top 3. Ale na pewno chciałbym tu wymienić Francję, Włochy, chociaż ostatnio mają problemy z tekstami piosenek, no ale też nie ukrywam, że bardzo kocham dubbingi polskie. I oczywiście mówiąc dubbingi, mam na myśli dubbingi, nie lektory. Więc tak, większość krajów robi dla mnie naprawdę dobre dubbingi. Czy to prawda, że nawet Polacy uważają, że język polski jest trudny do nauczenia się? Nie rozumiem, o czym mówicie, ja już się nauczyłem polskiego jako dziecko. A tak na serio, tak, język polski jest naprawdę trudny, ale chyba nie bardziej niż cała reszta języków słowiańskich. Dźwięki jak si, szy, ci czy dzi są trudne dla obcokrajowców, tak samo 7 przypadków i Polacy czasem również mają z nimi problemy, ale generalnie nie jestem za odstraszaniem przed nauką polskiego. Jaki kraj chciałbyś zwiedzić? Ogólnie o dziwo nie mam jakiejś konkretnej listy, ale bardzo chciałbym odwiedzić na przykład Grecję, Chorwację, czy każdy inny kraj, który pięknie wygląda w lato. Chyba przy tą zimę stęskniłem się za nim. Jaka jest twoja ulubiona polska adaptacja i obsada? Jeśli chodzi o animację, to zdecydowanie Zaplątani. A odchodząc od Disneya, cała franczyza Shreka jest wspaniała po polsku. A jeśli chodzi o film aktorski, to zdecydowanie Zaczarowana. I pod względem obsady i adaptacji. Jaka polska historia ludowa nadawałaby się twoim zdaniem na film Disneya? Znam się bardzo na historiach ludowych, ale szczerze nie wiem, czy polskie historie pasują do Disneya. Na pewno pierwsze, o czym pomyślałem po przeczytaniu tego pytania, jest Legenda o warszawskiej Syrence albo o księżniczce Wandzie. Jednak myślę, że równie bardziej chętnie zobaczyłbym w Disneyu jakąś biografię sławnych Polaków, jak Maria Skłodowska-Curie czy Jadwiga Andygaweńska. Jaka polska piosenka mogłaby według ciebie być w filmie Disneya? To jest trudne pytanie, ponieważ myślę, że takie typowe piosenki popowe, czy każde inne, nie bardzo pasują do filmów Disneya. Chyba że to byłoby Disney Channel. Więc tak, jeśli chodzi o piosenki radiowe, to chciałbym wyróżnić piosenkę Dwie bajki Dody, To nic kiedy płyną łzy Saszy Strunin, czy absolutnie wszystkie piosenki Kasi Popowskiej. Szczególnie Przyjdzie taki dzień. A jeśli mówimy o faktycznych piosenkach musicalowych, to myślę, że utwór Szyba z polskiego musicalu Metro. Jaki jest twój ulubiony film? Dźwięki muzyki.
I odpowiadając na jeszcze inne pytanie, to właśnie ten film najbardziej chciałbym zobaczyć zdubbingowany na polski. I wierzę, że to nie jest aż tak niemożliwe, jeśli turecki dubbing powstał dopiero w 2022. Jaki jest twój pierwszy film, na którym byłeś w kinie? Angry Birds w 2016. Proszę nie komentować. Moim ulubionym filmem ze Scooby-Doo chyba byli Pogromcy Wampirów, a serialem oczywiście Brygada Detektywów. Co do horrorów, to całkiem szczerze nie oglądałem ani jednego w całym swoim życiu, a najgorsze piosenki chyba robi Iran albo Albania, ale to dlatego, bo ich dubbingi w ogóle nie są oficjalne. Jaki film sprawił, że zacząłeś się interesować polskim dubbingiem? Szczerze, cały Disney. Oraz kanał Widzę Głosy, który zajmuje się wywiadami z polskimi aktorami głosowymi. Jeśli chodzi o AI, to jestem kompletnie przeciwny temu i to byłaby katastrofa, gdyby to było używane w dubbingach. Jaki jest twój ulubiony polski aktor musicalowy, który nigdy nie wystąpił w dubbingu, a chciałbyś go usłyszeć? Nie mam pewności, czy ta aktorka występuje w teatrach muzycznych, ale absolutnie kocham głos Pauliny Grochowskiej ze studia Akantus. Chociaż ona śpiewała w kilku chórkach w dubbingu. Natomiast aktorką, którą mam pewność, że występuje w teatrach, jest Anna Federowicz. I jako, że niedawno została polską sceniczną Glindą, to naprawdę chętnie usłyszałbym ją w dubbingu. Nie licząc Polski, który kraj wschodnioeuropejski podziwiasz względem jakości i kultury ich dubbingu? To jest bardzo ciekawe i zarazem trudne pytanie. Cieszę się w ogóle, że zostało wyraźnie zaznaczone nie licząc Polski, bo tak szczerze właśnie polskie dubbingi stąd najbardziej lubię i wiem, że to brzmi egoistycznie, ale naprawdę uwielbiam jakość naszych dubbingów. Pomimo bogatej kultury dubbingowej totalnie nie trawię dubbingów czeskich, ale tak to całą resztę krajów lubię, o ile nagrywają dubbingi oficjalne. Na pewno jakość ukraińskich dubbingów jest obecnie bardzo dobra. I to były już wszystkie pytania na dziś. Od razu chcę bardzo przeprosić za te wszystkie pytania, które nie znalazły się w wideo. Po prostu ich było naprawdę dużo i chciałem wybrać takie pytania, na które mam pewność, że mogę się jakoś wypowiedzieć. Mam nadzieję, że się jakoś poznaliśmy lepiej i dajcie znać, co myślicie. Cześć!